Cześć! Dziś na warsztacie mam powrót do przeszłości. A konkretnie jest to system Windows 2000, zmodyfikowany tak, aby wyglądał jak Windows 98. Co da się na nim uruchomić, przekonam się już za chwilę. Za komputer testowy posłuży dziś płyta EVGA z procesorem Core Quad. Instalacja przebiegła standardowo. Po pierwszym uruchomieniu instaluje sterowniki i oprogramowanie, a także aktualizuje system przy pomocy Legacy Update. Jest to inicjatywa społecznościowa, która pomaga przywrócić dostęp do internetu oraz usługi Windows Update na starszych wersjach systemu Windows. Od momentu zakończenia wsparcia dla Windows XP w 2014 roku, a następnie dla Windows 7 w 2020 roku, wsparcie Microsoftu dla starszych systemów operacyjnych znacznie się zmniejszyło. Systemy takie jak XP nieoficjalnie nie wspierają nowoczesnych ulepszeń z zakresu bezpieczeństwa, co powoduje, że wiele stron internetowych jest dla nich niedostępnych. Windows Update dostarcza wiele opcjonalnych i zalecanych aktualizacji, w tym sterowników dla Twojego systemu, ale Windows XP i 2000 mogą instalować tylko krytyczne aktualizacje zabezpieczeń za pomocą wbudowanej funkcji automatycznych aktualizacji. Legacy Update przywraca oryginalną witrynę Windows Update. Jedyny sposób, aby zobaczyć i zainstalować wszystkie dostępne aktualizacje dla Twojego systemu. Dobra, system mam już zaktualizowany. Co możemy uruchomić na naszym komputerze? Oczywiście działają benchmarki. Uruchomiłem 3D Mark, wersję 99 oraz 2001 SE. Bez problemu uruchomił się także Quake 2. Quake 3 śmiga aż miło. Star Trek Voyager Elite Force. Gra ta wykorzystuje silnik ID Tech 3, napędzający pierwotnie Quake 3 Arena. Tu także nie ma żadnych problemów. Ah shit, here we go again. GTA San Andreas. Gra z 2005 roku zawiera elementy z gier wyścigowych oraz TPS. Posiada rozległy, otwarty świat, w którym gracz może poruszać się bez ograniczeń. Do serii w tej grze wprowadzono wiele elementów, takich jak wojny gangów, tuningowanie pojazdów oraz statystyki gracza. I jako ciekawostkę dodam, że przy odrobinie samozaparcia możliwe jest uruchomienie na tym systemie YouTube'a. Co prawda nie działa zbyt płynnie, ewidentnie brakuje wsparcia do dekodowania wideo w przeglądarce. Cóż, Windows 2000 najlepsze lata świetności ma już dawno za sobą. A czy pójdzie na tym Doom? Windows 2000, wydany na początku nowego tysiąclecia przez Microsoft, zyskał rozgłos jako najbezpieczniejszy system operacyjny w historii firmy. To 32-bitowy produkt zapoczątkował nową erę dla systemów Windows, łącząc technologię NT z funkcjonalnościami dla użytkowników domowych. Dziś jednakże obserwujemy upadek legendy. Windows 2000, czok kiedyś uznawany za symbol innowacji i bezpieczeństwa, stał się przestarzałym reliktem, nie wspierającym dzisiejszych standardów. Czok pozostaje w pamięci jako kamień milowy w historii systemów operacyjnych. Dzisiaj jego użytkownicy muszą się zmagać z ograniczeniami i brakiem aplikacji, zmuszeni do migracji na nowsze platformy, które lepiej odpowiadają wymaganiom współczesności.
Dzięki za oglądanie. Cześć!